Połóż 3 świece na patelni i zostaw na kilka minut. Efekt jest przepiękny. Do tego triku potrzebujesz 3 świece stołowe. Można wykorzystać do tego stare lub połamane świece. Połóż je na patelni i włącz kuchenkę. Użyj małej mocy grzania. Zostaw na kilka minut. Gdy świece zaczną się topić, wyjmij knoty. Jeden z nich zostaw na później. Jedną cytrynę pokrój na wąskie plasterki. Następnie weź pomarańczę. Ją również pokrój na wąskie paseczki. Do szklanego słoika lub szklanki włóż plasterki owoców. Ułóż je ciasno dookoła ścianek naczynia. Przygotuj przyprawy. Laski cynamonu i gwiazdki anyżu. Powkładaj je pomiędzy plasterki. Knot ze świeczki przyczep do patyczka i włóż do szklanki. Musi on sięgać na samo dno. Ułóż go tak, żeby wisiał na samym środku. Roztopiony wosk z patelni natychmiast przelej do szklanego dzbanka. Ważne, żeby był zrobiony ze szkła odpornego na wysokie temperatury. Następnie wlej wosk do pojemnika z owocami i przyprawami. Możesz dodać do niego kilka kropli olejku eterycznego. Zostaw go na kilka godzin do ostudzenia. Gdy wosk będzie zimny, odetnij nadmiar sznurka i gotowe. Ze starych świec można zrobić śliczną, świąteczną świeczkę. Kosztuje dosłownie parę złotych. Zrób 3 kulki z folii aluminiowej i połóż na patelni. Tego triku nauczył mnie profesjonalny kucharz. Zdecydowanie ułatwia gotowanie. Z folii aluminiowej zrób 3 kulki wielkości orzecha włoskiego. Ułóż je obok siebie na patelni. Następnie połóż na nim talerzyk i danie, które chcesz ugotować. Na patelnię wlej trochę wody. Nie powinna dotykać dna talerzyka. Włącz grzanie i przykryj patelnię pokrywką. Tym prostym sposobem można szybko ugotować na parze rybę lub warzywa. Ten trik sprawia, że jest to o wiele łatwiejsze i szybsze. Włóż folię aluminiową do garnka z wrzątkiem. Przez lata pracowałam jako pomoc domowa u bogatych ludzi. Ten trik oszczędził mi sporo nerwów w pracy. Wstaw garnek z wodą na kuchenkę. Następnie doprowadź wodę do wrzenia. Folię aluminiową potnij na kwadraty. Zrób z nich kulki wielkości orzechów włoskich. Wrzuć je do gotującej się wody. Wrzucam też do niej sztućce, które wymagają polerowania, z trudnymi do usunięcia zaciekami i plamami. Gotuję je przez 5 minut i wyłączam kuchenkę. Wykładam je na ręcznik kuchenny i wycieram do sucha. Sztućcy nie trzeba polerować. Wystarczy osuszyć i gotowe. Nie mają zacieków i pięknie lśnią. Stal nie ma plam i wygląda jak nowa. Już nigdy więcej nie kupisz kawy w kapsułkach. Ten trik pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy. Nie wyrzucaj do śmieci zużytych kapsułek. W prosty sposób można je ponownie wykorzystać. Weź zużytą kapsułkę i za pomocą nożyka wtnij srebrną powłokę. Następnie wysyp kawę. Do kapsułki wsyp nową, mieloną kawę. Ugnieć ją za pomocą łyżeczki. Pozbądź się nadmiaru ziarenek. Z folii aluminiowej wytnij kwadrat. Przykryj nim kapsułkę i zagnij dookoła. Tak, żeby szczelnie ją zamknąć. Za pomocą nożyka odetnij nadmiar folii aluminiowej i gotowe. Kapsułkę używamy w ten sam sposób jak te ze sklepu. Ten trik jest tani i skuteczny. Kawa smakuje perfekcyjnie. Brakuje ci jednej baterii do pilota? Nie musisz biec do sklepu. W kuchni masz jedną rzecz, która może zastąpić baterię. Weź folię aluminiową i oderwij spory kawałek. Następnie złóż go w mały prostokąt. Następnie zgnieć tak, żeby powstał z niej wałek. Rozmiarem podobny do baterii. Włóż go w puste miejsce. Folia zamknie przewód elektryczny w urządzeniu. Pilot będzie działać napędzany tylko jedną baterią. Wiedziałeś o tym? Zwykła folia aluminiowa pozwoliła mi zaoszczędzić krocie na ogrzewaniu. Ten patent stosuję od lat. Weź cienki karton i przytnij na wielkość grzejnika. Następnie weź folię aluminiową z kuchni. Jej połyskująca strona odbija ciepło. Rozwiń i przyklej do tektury. Dokładnie pokryj jedną stronę i zabezpiecz taśmą klejącą. Tak przygotowany panel wsuń za kaloryfer. Folia będzie odbijać ciepło, co wzmacnia pracę grzejnika. Takie panele można kupić w marketach budowlanych, ale można je też wykonać samemu za grosze. Taka tekturka chowa się idealnie za grzejnik, więc wystarczy, że położysz to na parapecie lub blacie. Mrówki będą omijać twoją kuchnię szerokim łukiem. Wystarczy kawałek folii aluminiowej i kilka składników, które masz w domu. Do miski wsyp 2 łyżki zmielonej kawy. Kawa nie tylko świetnie pochłania brzydkie zapachy, ale też działa odstraszająco na insekty. Następnie weź szare lub zapachowe mydło i zetrzyj je na tarce o dużych oczkach.
Potrzebne będzie około 5 dużych łyżek wiórek. Wsyp je do kawy i wymieszaj całość. Do mieszanki dodaj łyżkę płynu do płukania tkanin lub olejek eteryczny. Tak przygotowaną mieszankę można stosować na 2 sposoby. Zostaw ją w misce i przykryj folią aluminiową. Następnie za pomocą patyczka zrób dziurki. Taką miseczkę połóż w miejscu, z którego chcesz przepędzić szkodniki. Jeśli miejsc, w których pojawiają się, jest więcej. Zastosuj drugi sposób. Nałóż łyżeczkę mieszanki na kawałek folii aluminiowej. Następnie zaginaj rogi, tak by powstał prostokąt. Zagnij końcówki, by nic z nich nie wypadało i za pomocą patyczka zrób dziurki w środkowej części. Takie mini odstraszacze połóż w miejscach występowania mrówek. Na parapecie, przy drzwiach i oknach. Owady będą omijać twój dom szerokim łukiem. Wrzuć 2 tabletki do białego prania. Efekt będzie powalający. Nie wyrzucaj przeterminowanych tabletek aspiryny. Okazuje się, że mają ukryte właściwości, które sprawdzą się podczas prania białych ubrań. Aspiryna ma działanie wybielające, dlatego świetnie sprawdzi się podczas wybielania żółtych plam z potu lub jedzenia. Do miski z ciepłą wodą wrzuć parę tabletek aspiryny. Wrzuć do niej ubrania, które chcesz wybielić. Następnie włóż je do pralki i wstaw pranie. Tabletki aspiryny można wrzucić też w całości do pralki. Prócz rozjaśnienia białego prania, pozytywnie wpłynie także na kamień we wnętrzu urządzenia. Efekty prania w tabletkach widać od razu. Ubrania są bielsze, a uporczywe plamy znikają. Wiedziałeś o takim zastosowaniu aspiryny? Przepis na płyn do płukania za 4 zł. Już nigdy więcej nie kupisz go w sklepie. Domowy płyn jest tani, ekologiczny, a ubrania będą miękkie i pachnące. Kostkę szarego mydła zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Do dużej miski wlej 4 litry ciepłej wody. Następnie wsyp do niej wiórki mydła. Wymieszaj całość. Mydło ma właściwości oczyszczające i antybakteryjne. Nie zawiera substancji zapachowych, barwników ani konserwantów. Gdy wiórki się rozpuszczą, dodaj do miski sodę kalcynowaną. Można kupić ją w drogeriach. Odmierz pół filiżanki i wrzuć do miski. Soda to naturalny środek czyszczący i wspomagający czyszczenie. Następnie dodaj pół filiżanki sody oczyszczonej. Usuwa ona plamy z tłuszczu, krwi lub ziemi. Do płynu dodaj kilka kropli ulubionego olejku eterycznego. Dzięki niemu pranie będzie pięknie pachnieć. Wystarczy parę kropli. Wymieszaj całość. Gdy mieszanka wystygnie, wlej ją do 5-litrowej butelki. Zwykła butelka po wodzie sprawdzi się idealnie. Płyn będzie można z niej łatwo dozować i przechowywać. Po godzinie mikstura zgęstnieje. To znak, że będzie gotowa do użycia. Taki domowy płyn stosuje do każdego prania. Wystarczy nalać miarkę i wlać do bębna. Składniki w nim zawarte sprawią, że ubrania będą niezwykle miękkie. Nawet najtrudniejsze do zmycia plamy znikną, a ty nie będziesz już musiał wydawać pieniędzy na drogie płyny